Katowice dołączyły do miast przyjaznych starzeniu się, do globalnej sieci miast i gmin przyjaznych starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia należą miasta z 47 krajów. Katowice dołączyły jako pierwsze z województwa śląskiego. Rzeczywiście jako Polska, Katowice, ale też Europa i świat jesteśmy jednak społeczeństwem starzejącym się, a to, że się starzejemy, jest naturalną sytuacją i też w gestii władz miast zarządzających miastami jest to, aby stworzyć takie warunki tego starzenia społeczeństwa, aby każdy czuł się dobrze, o dużej jakości życia, aby znalazł w mieście coś dla siebie. Dlatego jako miasto Katowice bardzo mocno postawiliśmy na seniorów, tworząc im odpowiednie warunki funkcjonowania w mieście, a powiem nawet więcej, starając się ich wyciągnąć z ich mieszkań na zewnątrz miasta, aby pokazać ich dokonania, ich doświadczenie, aby włączyć ich rzeczywiście na powrót w życie miejskie. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że nie tylko miasto, ale również instytucje, które funkcjonują na terenie miasta, jak na przykład uczelnie wyższe, organizują czas wolny seniorom poprzez na przykład akademie czy uniwersytety trzeciego wieku, gdzie poza nauką również jest ta kwestia poznawcza, gdzie można jeździć w różne części naszego miasta, województwa i kraju, poznawać różnice, dowiadywać się i powiększać swoją wiedzę. Jak patrzymy na to, co się dzieje w sferze właśnie senioralnej, jak oni mocno odżyli, jak oni chcą uczestniczyć w wydarzeniach miejskich, właśnie między innymi również sportowych. O dziwo mieliśmy taką akademię sportową dla seniorów, która się bardzo fajnie rozwinęła przed pandemią, potem w okresie pandemii realizowaliśmy to poprzez właśnie telewizję TVS, zachęcając ludzi przed telewizorami do czynnego spędzania czasu, czyli do jakichś ćwiczeń, które nas odprężały, które uruchamiały nasze wszystkie mięśnie. Tak więc to pokazuje, że rzeczywiście jest wielkie zapotrzebowanie na tego typu działania i bardzo się cieszymy z tego, że te działania, które realizuje miasto Katowice, zostały dostrzeżone przez WHO, włączając nas w sieć miast przyjaznych starzeniu się. W wydarzeniach, akcjach i działaniach organizowanych przez Miasto na Rzecz Seniorów może wziąć udział każdy mieszkaniec powyżej 60 roku życia, a tych działań nie brakuje. Wśród nich takie inicjatywy jak Złota Rączka dla seniora. Trzeba tego doświadczyć. Trudno powiedzieć, ale z tego, co się już orientuję, bo przecież podobne rzeczy się robi całe życie, jedni nie potrafią sobie poradzić dosłownie naprawdę z drobnymi, prozaicznie prostymi robotami. Jeżeli senior chce usługę zamówić, jest specjalna infolinia, srebrny telefon, który jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Telefon jest na samochodzie dostępny dla seniora. Jest to numer 32 251 69 00, gdzie dyspozytor przyjmuje informację, jaka to ma być naprawa, bierze imię, nazwisko, adres i nasz pan Krzysiu, Złota Rączka, jedzie do seniora bądź seniorki. Przede wszystkim chcieliśmy w ramach naszej polityki senioralnej zintegrować to społeczeństwo w wieku senioralnym, pokazać, że są ważni dla naszego miasta, że są ważni dla całej społeczności, bo oni kształtują pewne podwaliny pod kolejne pokolenia. Również chcieliśmy stworzyć taką integrację tego młodego pokolenia z pokoleniem senioralnym i to się udaje. Ja uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa, ponieważ my nie zawsze wszyscy umiemy wszystko naprawić. A tak to by się na przykład kuchnia gazowa zepsuła i trzeba wymienić termopary. Był fachowiec, przyszedł, powąchał, nic nie wziął, ale już nie pokazał więcej. Równie dobrym pomysłem okazała się srebrna książka dla seniora. Tu czytelnicze zamówienia dostarczane są specjalnym książkobusem. Szukamy różnych rozwiązań i udogodnień polepszających jakość życia przede wszystkim naszym seniorom i tym osobom, które mają problemy z poruszaniem się, bo książkowóz czy katowicka srebrna książka, bo tak się nazywa ta usługa, jest dedykowana nie tylko dla seniorów, ale dla osób również tych, które mają problemy z poruszaniem. Chcemy to wszystko tak stworzyć, żeby tworzyło to pełen, ważny system działań prosenioralnych, tak żeby seniorzy czuli się naprawdę
dobrze w naszym mieście i jak u siebie, bo nie ukrywam też, że chcemy korzystać dalej z ich wiedzy, umiejętności i działań na rzecz pozostałych mieszkańców. Książkobus nie będzie taką biblioteką mobilną, czyli nie będzie z sobą woził książek. Każdy czytelnik będzie mógł i powinien skontaktować się albo z najbliższą sobie wypożyczalnią, która jest czytelnikiem, czy z której chciałby skorzystać, albo z osobą obsługującą ten samochód i zgłosić potrzebę skorzystania z takiej usługi. Każdy czytelnik, każda osoba, która chce skorzystać, musi być czytelnikiem. Albo już zapisanym, albo zapisze się podczas pierwszej wizyty. I kolejny przykład wydarzeń senioralnych to katowickie senioriady. Tutaj chętnych nigdy nie brakuje, to okazja do zabawy i spotkań. Wyjście z domu, wyjście do ludzi, no i właściwie chyba tyle. I świadomość uciekającego czasu. Także jeszcze się chcemy pobawić troszeczkę. Teraz mogą wyjść, mogą nie czuć się samotni. To chyba jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby mogli się zjednoczyć, widzieć, że ten sąsiad, sąsiadka jest ten uśmiech, są te klachy, bo oni też tu przychodzą poklachać, no ale to jest najwdzięczniejsza grupa taką odbiorców, bo twierdzą, że to są seniorzy, ale to nie są seniorzy, bo tak chyba seniorzy się nie bawią, chyba że dzięki tej 13 emeryturze to jest taka dobra zabawa, bo tak naprawdę oni bawią się od pierwszego do ostatniego utworu. Senioriada jest dla mnie czymś bardzo wyjątkowym, wesołym. Po prostu życie, wesołe życie. To również zajęcia w ramach programu aktywności lokalnej i tutaj również różnorodność zajęć zachęca seniorów do wyjścia z domu. Seniorzy robili wianki z lilaków. Myślę, że dobrze się przy tym bawią i są zadowoleni. Dzisiaj robimy piękne rzeczy z żywych kwiatów, które należy dobrze uwiązać na drutach, ale te druty nieraz są za sztywne na nasze dorosłe palce. Ale dajemy radę, robimy wianki, piękne bukiety. Na czym się skupiamy? No, żeby ładnie wyszło po prostu wianek. Żeby ładnie wyszedł. No mnie ładnie wyszedł, nie? No, także ja jestem zadowolona. Są również zajęcia sportowe, wśród nich najbardziej wyczekiwana joga. Pracujemy z oddechem, jest relaksacja, jest koncentracja, więc te elementy, które są charakterystyczne dla jogi, są zawarte. Ogólne jakby takie rozciągnięcie organizmu. Nie czuję zmęczenia przy pewnych ruchach domowych. Mogę lepiej ruszać się na nogach. No i koncentracja wbrew wszystkiemu, ale też jest inna. Inaczej człowiek myśli. Wykorzystuję każdą możliwość, kiedy tu znajdę ogłoszenie, że jest zajęcie fizyczne. Naprawdę z tego najbardziej korzystam. Miasto Katowice wsłuchuje się w potrzeby starzejącej się populacji i dzieli doświadczeniami z innymi miastami. Od wielu lat władze miasta Katowic starają się podejmować wiele aktywności, tak aby miasto było atrakcyjne i przyjazne dla seniorów. Niemniej jest to wyróżnienie oficjalne, przyznanie takiego międzynarodowego tytułu przez Światową Organizację Zdrowia. Trzeba być miastem przyjaznym starzeniu się. Pokazywaliśmy nasze działania, które są bardzo aktywne, dotyczą wszystkich sfer życia naszych katowickich seniorów i te działania zostały docenione. Przystępujemy do tej zaszczytnej sieci. Raz, że jest to zaszczyt, a dwa, że będziemy mieli możliwość po pierwsze dzielenia się swoimi doświadczeniami z miastami światowymi, ale też czerpania z bogatych doświadczeń miast, które już wcześniej przyłączyły się do tej sieci. Trzeba mieć pomysł na aktywizację osób w wieku senioralnym, trzeba mieć pomysł na to, aby dla każdej grupy seniorów dostosowywać odpowiednią ofertę dotyczącą życia społecznego, zdrowotnego, polityki mieszkaniowej, kulturalnej, sportu. No wszystkie sfery życia seniorzy są aktywni, chcą się bawić, a ci, którzy już z racji na stan niepełnosprawności bądź zdrowia nie są aktywni, muszą mieć zapewnioną odpowiednią opiekę. Uczyliśmy się też metodą prób i błędu. Zaczynaliśmy od tej oferty najbardziej potrzebnej, a więc dla osób starszych, niesamodzielnych, ale potem obserwując aktywność naszych mieszkańców, to, że oni są w bardzo dobrej kondycji fizycznej, zaczęliśmy tworzyć aktywności właśnie sportowe, sport aerobik, fitness, kijki, bezpłatne zajęcia, gry w tenisa, to wszystko cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. No i takie niekonwencjonalne biesiady, czyli potańcówki dla osób w wieku senioralnym, które odbywają się cyklicznie w każdej dzielnicy miasta. Ruszyliśmy przed COVID-em
Zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania. W czasie COVID-u trochę spowolniliśmy z wiadomych względów, ale seniorzy się już domagali, prosili, wróciliśmy i tańcujemy na całego. 26 czerwca w Katowicach rusza Światowe Forum Miejskie. Hasłem jest zmienianie miasta dla lepszej przyszłości. Również będzie na tym szczycie delegacja Światowej Organizacji Zdrowia. Najprawdopodobniej ten tytuł panu prezydentowi zostanie właśnie wręczony w czasie Światowego Forum Miejskiego, ale 27 czerwca w ramach forum będzie okrągły stół dla seniorów. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko seniorów, do tego, aby zalogowali się na stronie WUF-u i wzięli udział w tych wydarzeniach. Znaczna część naszej społeczności, ponad 80 tysięcy, to są seniorzy i w zdecydowanej większości są w dobrym stanie zdrowia, radośni, cieszący się z atrakcji życia. Myślę, że też dbamy o tą jakość życia poprzez programy polityki zdrowotnej, specjalne badania, konsultacje, rehabilitacja. To wszystko dla osób w 3. i 4. wieku życia na pewno podnosi jakość życia naszych seniorów i też coraz więcej atrakcji kulturalnych, książka dla seniora, dowóz książki na telefon, złota rączka, więc pomóc seniorowi w prostych naprawach, srebrny telefon. No jest tych atrakcji naprawdę wiele i seniorzy mają z czego czerpać. Hello, I'm Chris. Dzisiaj nauczymy się, jak po angielsku mówić o zdrowym trybie życia. Healthy lifestyle. Zdrowy tryb życia. Healthy to zdrowy, lifestyle styl czy tryb życia. Po pierwsze, jedz rozsądnie. Eat sensibly. Eat, jedz. Sensibly, rozsądnie. Eat sensibly, jedz rozsądnie. Co to znaczy? Eat regular, small meals, czyli jedz regularne, ale małe posiłki. Eat regular, small meals. Druga ważna rzecz. Stay hydrated. Nawadniaj się. Stay to dosłownie pozostań. Hydrated, nawodniony. Trudne słowo, ale łatwo skojarzyć z na przykład hydrantem, który kojarzy się z wodą. Hydrated, nawodniony. A więc drink a lot of water. Pij dużo wody. Drink, pij a lot of water. Dużo wody. Exercise regularly. Ćwicz regularnie. Exercise, ćwicz regularly. Regularnie. Get lots of fresh air. Spędzaj dużo czasu na świeżym powietrzu. Get to dosłownie otrzymaj, przyjmij. Get lots of fresh, świeżego, air, powietrza. Get lots of fresh air. Przyjmuj dużo świeżego powietrza. Sleep enough. Śpi wystarczająco. Sleep enough. Avoid smoking. Unikaj palenia. Avoid, unikaj, smoking, palenia. Maintain, utrzymuj. Maintain healthy relationships. Utrzymuj zdrowe relacje międzyludzkie. Maintain, utrzymuj. Healthy, zdrowy, zdrowe. Relationships, relacje międzyludzkie. Maintain healthy relationships. I w końcu relax. Zrelaksuj się. Wyluzuj. Relax. I tego wszystkim życzę.